Powiem teraz kilka słów o osobach niewidomych. Po pierwsze, jak można rozpoznać osobę niewidomą? Są takie 3 atrybuty, po których najczęściej się je poznaje. Pierwszy to czarne okulary przeciwsłoneczne. Sęk w tym, że nie wszystkie osoby niewidome takie noszą. Ja na przykład takich nie używam. A poza tym jest bardzo dużo osób widzących, które noszą okulary na przykład w słoneczny dzień. Także nie jest to zbyt dobry i skuteczny sposób na rozpoznawanie osób niewidomych. Drugim takim atrybutem jest biała laska. Po tym można poznać większość osób niewidomych, które poruszają się samodzielnie po mieście albo w towarzystwie innych osób. O białej lasce opowiem jeszcze później kilka słów więcej. I wreszcie trzeci taki atrybut to pies przewodnik, czyli pies, który jest specjalnie wyszkolony do tego, żeby prowadzić osobę niewidomą. I znowu mamy taki pewien kłopot. W Polsce psy przewodniki są bardzo mało popularne. W całej Polsce jest ich około 150, podczas gdy osób niewidomych jest ponad 100 000. Tak więc nie są to zawsze skuteczne metody na rozpoznawanie, ale wróćmy na chwilę do białej laski. Biała laska służy do tego, żeby osoba niewidoma mogła się samodzielnie poruszać w przestrzeni. Może to być taka laska jak moja, czyli nieskładana, z włókna węglowego, ale są też laski aluminiowe, z włókna szklanego, a nawet bambusowe. Można więc dobrać dla siebie coś odpowiedniego. Można też wybrać jakąś końcówkę najbardziej odpowiednią, czyli tą część, która się styka z podłożem. I osoba niewidoma powinna nosić taką białą laskę, nawet jeżeli idzie z inną osobą i wtedy korzysta z laski informacyjnej. Ona nie nadaje się do tego, żeby samodzielnie się poruszać, ponieważ zazwyczaj jest dużo krótsza niż taka laska, no i dużo cieńsza, więc trudniej się z nią przemieszczać. Jak można się porozumiewać z osobą niewidomą? Jeżeli chcesz pomóc osobie niewidomej na ulicy, zapytaj. Zapytaj, czy potrzebuje pomocy. Czasem osoba niewidoma może wyglądać na zagubioną, ale te pozory mogą mylić. Taka osoba może doskonale wiedzieć, gdzie jest, a po prostu wygląda trochę nieporadnie. Jeżeli zapytasz, pamiętaj, że osoba niewidoma ma prawo odmówić pomocy, podziękować za nią. A jak się okaże, że jest gburem i na przykład zachowa się nieprzyjaźnie, to też możesz spokojnie odejść, ponieważ osoby niewidome, tak jak i osoby widzące, są bardzo różne. Czasami są przyjemne, czasami są nieprzyjemne w obyciu. Pamiętaj, że masz prawo do tego, żeby nie dać na siebie krzyczeć. Jeżeli już jednak pomagasz, zapytaj też, jak pomóc. Osoba niewidoma najlepiej poinstruuje, co należy zrobić. I to, co jest bardzo ważne, jeżeli odchodzisz, poinformuj o tym osobę niewidomą. To bardzo stresujące, jeżeli osoba niewidoma odkrywa znienacka, że mówiła cały czas w przestrzeń. A kiedy się przedstawiasz, powiedz, jeżeli to możliwe, kim jesteś. Szczególnie dotyczy to osób, które pełnią jakąś funkcję. Na przykład jestem policjantem, dzień dobry, jestem strażnikiem miejskim, albo dzień dobry, jestem kierowcą tego autobusu, który się tu zatrzymał. To pomoże osobie niewidomej lepiej się zorientować. A co z dostępnością dla osób niewidomych? Jeżeli jesteś programistą albo tworzysz strony internetowe, pamiętaj, że możesz zrobić dla osób niewidomych bardzo dużo. Zapoznaj się ze standardem dostępności treści internetowych. Nazywa się Web Content Accessibility Guidelines. Tam znajdziesz sporo rad na temat tego, jak tworzyć dostępne strony internetowe, aplikacje mobilne, dokumenty i multimedia. Będziesz mógł otworzyć świat cyfrowy dla osób niewidomych. Jeżeli tylko wrzucasz zdjęcia na portale społecznościowe, to zatrzymaj się na chwilkę. Właściwie w każdym można do zdjęcia dodać tekst alternatywny. Sprawdź sobie, jak to zrobić, bo w każdym serwisie robi się to trochę inaczej. I wtedy taki tekst alternatywny będzie dostępny dla osoby niewidomej, a nie będzie widoczny dla osób, które są osobami widzącymi. Możesz więc pomóc zrozumieć im ten świat, którego nie mogą zobaczyć. Jeżeli masz coś wspólnego z wydawaniem książek albo czasopism, zadbaj o to, żeby te publikacje wychodziły także w postaci elektronicznej, w postaci e-booków albo audiobooków. W ten sposób zapewnisz ich dostępność dla osób niewidomych. Tego papier nie zapewni, natomiast każdy plik elektroniczny, odpowiednio przygotowany, może być odczytany przez osobę niewidomą za pomocą jej własnego oprogramowania. Jeżeli masz coś wspólnego z tworzeniem przestrzeni miejskiej, to pamiętaj, że osoby niewidome także chcą się tam poruszać.
Zadbaj o to, żeby to poruszanie się było dla nich bezpieczne. Żeby nie było zbyt dużo miejsc, które by zagrażały im, żeby nie uderzały gdzieś głową w niezabezpieczone miejsca, żeby krawędzie były odpowiednio oznaczone, żeby była dźwiękowa informacja na przejściach dla pieszych i w środkach komunikacji publicznej. No i nie bój się osób niewidomych, zawsze spróbuj pomóc, bo dobro powraca.